Ogórki 120, gnioty czy ediki. Takie potoczne nazwy związane są z rodzinami modeli autobusów marki Jelcz, które można było spotkać na toruńskich ulicach. Jakie znaczenie miała ta marka dla toruńskiej komunikacji autobusowej oraz do jakiej nowej ery pojazdów nas to doprowadziło? O tym porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Zakład budowy nadwozi samochodowych w Jelczu założono w 1952 roku z myślą produkcji autobusów i pojazdów ciężarowych. Istotnym krokiem firmy było zakupienie licencji czechosłowackiego autobusu Skoda 706 RTO, na podstawie której pod koniec lat 50. rozpoczęto produkcję Jelczy 043. Autobusy pieszczotliwie nazywane ogórkami różnych modeli pojawiły się w wielu polskich miastach oraz w komunikacji lokalnej, międzymiastowej i turystycznej. Drugim krokiem milowym Jelcza w produkcji autobusów był zakup na początku lat 70. licencji na produkcję francuskiego autobusu Berliet PR100. Pojazd miał jednak wiele wad. Bardzo awaryjne silniki i półautomatyczną skrzynię biegów, delikatną kratownicę w stosunku do złego stanu polskich ulic oraz brak trzecich drzwi. Szybko przystąpiono więc do pracy nad modelem bardziej pasującym do polskich miast. W efekcie powstał pojemny, trzydrzwiowy autobus miejski PR110U o długości 12 metrów. W toruńskim taborze pojawiły się zarówno Jelcze na bazie licencji Skody, jak i późniejsza pochodna Berlieta, bo już typ PR110. Te drugie pojawiały się w taborze od 1978 roku. Pojazdy sprawdziły się na toruńskich ulicach, czego efektem było to, że już w połowie lat 80. po mieście kursowały tylko i wyłącznie Jelcze. Na początku lat 90. producent na bazie PR-ek opracował nową rodzinę autobusów średniopodłogowych 120M. Wygląd pojazdów z czasem ewoluował. Szczególnie zmieniały się ściana przednia i tylna, w autobusach pojawiały się też turbodoładowane silniki Mielec lub MAN z manualną lub automatyczną skrzynią biegów ZF albo Voigt. Na przestrzeni 11 lat w taborze Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu pojawiło się 116 autobusów rodziny 120M. Patrząc na pojazd z zewnątrz, na przykładzie 120 widzieliśmy ewolucję autobusowej informacji pasażerskiej. Początkowo stosowano tablice kierunkowe z dykty lub przewijane na płóciennym tzw. filmie, a numer linii z przodu wyświetlano na niewielkim wyświetlaczu 7-segmentowym, dwucyfrowym. Zwiastun odejścia od rozwiązań analogowych dał pojazd o numerze 413, w którym umieszczono wyświetlacz klapkowy mozaikowy na połowę szerokości autobusu. Pierwszy autobus z dużą tablicą czołową na prawie całą szerokość pojazdu w Toruniu kupiono dopiero pod koniec lat 90. Ostatnie Jelcze z 2003 roku wyposażono natomiast w wyświetlacze diodowe znacznie podnoszące czytelność kierunków. Jelcze dla Torunia były dobre, bo bardzo pojemne, a miasto stroniło od zakupu autobusów przegubowych. Nominalna liczba miejsc w autobusie wynosiła 110 osób, w tym 34 podróżujące na miejscach siedzących.
Tyle miejsc znalazło się w pojeździe za sprawą prawie pełnego wykorzystania przestrzeni pasażerskiej. W średniopodłogowym autobusie siedzenia mogły znajdować się zarówno nad kolami, jak i silnikiem w tylnej części pojazdu. W autobusie znalazło się też miejsce na dwie tak zwane rzeźnie, czyli przestrzenie naprzeciw drzwi wejściowych wolne od siedzeń dla wyjątkowo dużej liczby pasażerów stojących, ewentualnie osoby z wózkiem. Dziś w niskopodłogowych autobusach możliwość instalacji dużej liczby siedzeń ogranicza zazwyczaj wieżowa zabudowa silnika i po części nadkola mocno ingerujące we wnętrze pojazdu. W efekcie porównywalny autobus 12-metrowy, np. nowy Solaris Urbino w konfiguracji toruńskiej, ma 28 miejsc siedzących i pojemność maksymalną zaledwie 85 pasażerów, czyli zapewnia o około 20% mniej miejsc. Na przestrzeni lat układ wnętrza 120 pozostał w zasadzie niezmienny. Zmianie uległo jednak wyposażenie, chociażby materiał wykonania siedzeń. Do połowy lat 90. autobusy wyposażano w siedzenia dermowe dwuosobowe. Wiele osób gorąco wspomina podróże na tych miejscach, gdzie siedzenia z dwóch stron dzieliły to samo oparcie, a w efekcie opierający się pasażerowie wzajemnie przepychali się na nich plecami. Później w Jelczach pojawiły się plastikowe siedzenia Astromal z dwoma miękkimi wkładkami. W pojazdach ewoluowała też informacja pasażerska. Początkowo wyświetlano czas i numer linii na niewielkich wyświetlaczach, później pojawiły się szersze tablice prezentujące trasę, imiona solenizantów oraz inne komunikaty. Do tego rozpoczęto wygłaszanie komunikatów głosowych z zapowiedziami następnych przystanków. W serii 10 toruńskich pojazdów pojawiły się nawet szwedzkie windy w przednich drzwiach, umożliwiające wjazd na wózku osoby niepełnosprawnej. Windy pojawiły się w 1994 roku, co zapoczątkowało w ogóle myślenie o osobach niepełnosprawnych w toruńskiej komunikacji autobusowej. Sto-20 podłogę w pierwszych drzwiach miała na wysokości 642 mm względem jezdni, a w trzecich już na wysokości 955 mm. Na długości pojazdu wysokość zmieniała się dzięki pochylniom o niewielkim kącie wzrostu. Pokonanie przez pasażerów 3 stopni w wejściu było często sporym wyzwaniem, co sprawiało trudność osobom starszym i niepełnosprawnym oraz wydłużało czas obsługi pasażerów na przystankach. Z myślą poprawy tych parametrów Jelcz opracował autobus niskowejściowy M121M. Przednia część pojazdu uległa totalnej zmianie, gdzie podłogę obniżono do poziomu 370 mm, a wejście było bezstopniowe. Dopiero za drugimi drzwiami pojawiały się stopnie i zmiana wysokości do 936 mm. W zamyśle więc autobus niskowejściowy z przodu miał obsługiwać osoby mające problemy z przemieszczaniem się, a z tyłu pozostałych pasażerów. Jednocześnie pojazd był tańszy od 100% niskopodłogowca.
W Toruniu w taborze MZK pojawiły się 2 autobusy tego typu. Do obsługi linii, których trasy przebiegały węższymi uliczkami oraz skrzyżowań z małymi promieniami skrętu, przeznaczony był niskopojemny 8-metrowy Jelcz M081MB. Autobus był niskowejściowy. Tylne wejście miało bezstopniowy pomost z miejscem na wózek dziecięcy lub inwalidzki, a przejście do dalszej części autobusu wymagało pokonania 2 stopni, które znalazły się też w przednich drzwiach. Pojazd nie był lubiany ani przez pasażerów, ani przez kierowców. Silnik umieszczony w przedniej części był głośny i wprowadzał całą konstrukcję autobusu w duże wibracje. Małe Jelcze były też dość awaryjne. 6 autobusów tego typu, które znalazły się w toruńskim taborze, w dużym stopniu później zastąpiły niskopodłogowe Solarisy Alpino kupione w 2011 roku. Z biegiem lat Jelczy w taborze zaczęło ubywać, ale dla przyszłych pokoleń udało się zachować wyjątkowy model w toruńskim taborze – Jelcza 120 MM1. Był to pierwszy autobus w mieście z silnikiem MANA i automatyczną skrzynią biegów ZF, fabrycznie wyprodukowany jeszcze w czasach, gdy autobusy miejskie dla Torunia malowano w barwy kremowo-czerwone. Pojazd po prawie 20 latach od daty produkcji odbudowano i przywrócono mu wygląd fabryczny. W pojeździe z powrotem pojawiły się m.in. siedzenia z dermy. Po remoncie Jelcz pojawił się w ofercie wynajmu autobusów MZK na imprezy i przejazdy okolicznościowe. Mimo to pojazd nadal obsługuje też zwykłe liniowe kursy komunikacji miejskiej. Odbudowany Jelcz 413 w tym roku skończy 25 lat. Jelcze z rodziny 120M na długie lata zdominowały zakupy autobusów w Toruniu. Gdy inne miasta na przełomie XX i XXI wieku kupowały już w 100% niskopodłogowe autobusy, Toruń jeszcze w 2003 roku zamówił ostatnią partię średniopodłogowych Jelczy. Było to dla przewoźnika bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Niskopodłogowy MAN w tamtym czasie kosztował około 700 000 złotych, tymczasem średniopodłogowy Jelcz był o ponad 1/3 tańszy. W efekcie na przestrzeni lat pozwalało to przewoźnikowi nie tylko na coroczną wymianę nawet 1/8 taboru, ale też na utrzymywanie młodego taboru nie sprawiającego większych problemów technicznych wynikających z wieku. Wystarczy powiedzieć, że w 2005 roku średnia wieku taboru była nawet mniejsza niż 7 lat, co wtedy było jedną z najniższych wśród dużych miast w Polsce. Jeszcze w roku 2012, czyli wtedy, gdy w Polsce odbywały się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, w taborze liczącym 135 autobusów, ponad 50% autobusów było marki Jelcz, w tym zdecydowana większość średniopodłogowych autobusów z rodziny 120M. Jelcze systematycznie usuwano z taboru na rzecz nowych, niskopodłogowych MANów, Solarisów i Ursusów. Sytuacja diametralnie zmieniła się jednak dopiero pod koniec 2018 roku, w którym mieliśmy rekordową dostawę autobusów, jakiej nie było w Toruniu od ponad 30 lat. Pojawiły się łącznie 43 pojazdy, co pozwala na wymianę 1/3 floty, w tym hybrydowe MANy, nowe Solarisy 4. generacji i używane 3. generacji z warszawskiego oddziału Mobilisu. Dostawy te zdziesiątkowały flotę Jelczy kursujących po mieście, a w dzień szkolny w skali około 120 pojazdów będących w ruchu Jelczy kursuje zaledwie kilka sztuk. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, że marka ta zniknie z taboru regularnej komunikacji w ciągu najbliższych 2-3 lat.
Jelcze odegrały niebagatelną rolę w rozwoju toruńskiej komunikacji autobusowej. Przez kilkadziesiąt lat stanowiły główny trzon taboru, a wraz z nimi obserwowaliśmy ewolucję konstrukcji i napędów autobusowych, czy pojawienie się pierwszych systemów informacji pasażerskiej. W toruńskim wydaniu wejście w erę autobusów niskopodłogowych spowodowało masową wyprzedaż pojazdów marki Jelcz. Trzeba jednak przyznać, że ich eksploatacja przez wiele lat przyczyniała się do działania toruńskiej komunikacji autobusowej niskokosztowo, choć odbijało się to oczywiście na komforcie pasażerów. Markę Jelcz wspominać będę z dużym sentymentem, ale zdecydowanie jest to już najwyższy czas jej zmierzchu w regularnej komunikacji miejskiej. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!